Siemanko, dzisiaj chciałbym Was zaprosić do oglądania sesji, którą wykonałem razem z Jędrzejem Sokołowskim w ramach testów lamp Westcott. Sesję wykonaliśmy w Daylight Studio w Warszawie i była to fantastyczna sesja, gdzie na bieżąco opowiadaliśmy o tych lampach. Niestety nasze audio zawiodło i dzisiaj muszę opowiadać o tym z domu. Niemniej jednak zapraszam Was do mojej recenzji. Ja się nazywam Tomasz Tołoczko i witam Was na kanale Fototechnika. Firma Westcott pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i tam też są produkowane te lampy, przynajmniej częściowo, bo oczywiście część akcesoriów pochodzi z Chin. To, co jest ich na pewno plusem, to uniwersalność, bo poza tym, że mamy mocowanie Bowens, w związku z tym możemy założyć na nie różnego rodzaju modyfikatory z tym mocowaniem i też możemy mieszać różnego rodzaju światło, więc jeżeli już macie takie modyfikatory, to będzie łatwo je założyć. No i to, co jest fantastyczne, to uniwersalny pilot, który można podłączyć zarówno do systemów Sony, Nikon, Fuji, i nie wiem, co tam jeszcze się pokaże w menu, ale rzeczywiście przetestowaliśmy go zarówno na Fuji, jak i Nikonie, jak i Sony i lampy wyzwalały się z jednego pilota, wystarczy w menu zmienić system. Nie są to lampy z budżetowego progu wejścia, jeżeli chodzi o lampy fotograficzne. Są to, powiedzmy, lampy z tego poziomu średniego, bo nie są też najdroższe. Co za tym idzie, ich jakość wykonania jest na pewno wyższa niż przeciętny Chińczyk, ale też zauważyliśmy, że niektóre elementy są niższej jakości niż lampy z najwyższej półki. To, co je wyróżnia, to solidna budowa, chociaż miejscami plastikowa, co czuć w rękach. Natomiast są bardzo łatwe i intuicyjne w użyciu. Mają fajne menu, po którym można się swobodnie poruszać. Każda lampa jest dotykowa i można dotykiem regulować moc światła, zarówno ciągłego, jak i błysku. To, co jest w nich ekstra, że także są uniwersalne i świetnie nadadzą się do nagrań, takich jak to, gdzie wymagane jest światło ciągłe, a jednocześnie też świetnie sprawdzą się jako błysk. Zdecydowaną przewagą tych lamp jest ich moc. Są to bardzo mocne lampy. Tutaj w opisie napiszę Wam, jakie dokładnie są moce lamp, których używaliśmy. Większość z tych lamp można używać na baterii, ale również na zasilaczu, nawet jak bateria jest podpięta do lampy, także to nie jest żaden problem. Moc, którą one oferują, rzeczywiście jest to bardzo duża ilość mocy w stosunku do ceny, także gdybyśmy chcieli kupić lampę innego producenta o tej samej mocy i miałaby być to podobna półka jakościowa, ta lampa by była dużo droższa. Szczególnie duże wrażenie zrobiła na mnie mniejsza lampa z mocą 200. Jest to o tyle fajna lampa, że jest naprawdę mała i poręczna, w związku z tym sprawdzi się w każdym plenerze, jest łatwa do zapakowania do plecaka. Bateria jest naprawdę wytrzymała, jak już mówiłem, i jest to fajna lampa, która także synchronizuje się w trybie HSS, także do wszelkiego rodzaju sportowych zdjęć, do sesji ślubnych, jeżeli błyskacie w plenerze, czy innego rodzaju sesji modowych. Będzie to naprawdę fajna i przenośna lampa. Za to większa lampa, której dzisiaj używaliśmy, zdecydowanie fajnie sprawdzi się w studiu i jest super ze względu na swoją dużą moc, a jednocześnie niewielkie rozmiary i znowu bateria. Powtarzam, to jest chyba najmocniejsza część, jeśli chodzi o te lampy. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, warto jeszcze podkreślić, że Westcott ma naprawdę multum bardzo fajnych akcesoriów do tych lamp. Oprócz softboxów i różnego rodzaju innych
modyfikatorów. My wzięliśmy na testy także tła fotograficzne. Tła są o tyle super, że rozkładają się naprawdę łatwo, są bardzo duże, bo mają aż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. W związku z tym będzie to idealne akcesorium na wszelkiego rodzaju sesje biznesowe, gdzie jedziecie do klienta, albo na przykład na ściankę ślubną, co też często zdarza nam się robić. W związku z tym, jeżeli brakuje Wam jakiegoś fajnego tła, albo nie macie żadnego tła, Westcott ma super szybkie i rozkładane tła, które możecie ze sobą zabrać dosłownie do bagażnika, nawet jeżeli Wasz samochód jest mały, ponieważ to tło po złożeniu zajmuje naprawdę bardzo, bardzo mało miejsca. Dzisiaj Jędrzej rozłożył tło z zielonym ekranem, ponieważ będzie wycinał postać, którą będzie fotografował, natomiast są też dostępne tła białe, szare, czarne, naprawdę są w różnych kolorach, także warto to sprawdzić na naszym sklepie F43, bo są to super akcesoria, o których ja nawet nie pomyślałem, że mogą istnieć, a mogą zrobić ogromną różnicę w Waszej pracy. Podsumowując, Westcott to bardzo fajna firma z długą historią, robiąca naprawdę porządny sprzęt w naprawdę przystępnych cenach, jeżeli chodzi o porównanie jakości do ceny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że na pewno nie jest to sprzęt typowo studyjny. Jeżeli macie swoje studio, chcecie zakupić do niego lampy, które przetrwają różnego rodzaju fotografów, którzy nie bardzo potrafią się obchodzić ze sprzętem. Z Westcottem bym uważał, szkoda inwestować pieniądze, albo lepiej kupić najtańsze lampy, albo kupić bardzo dobre, które przetrwają wszystko. Natomiast bym powiedział, że jest to jeden z takich scenariuszy, do których razem z Jędrzejem tych lamp byśmy nie polecali. Natomiast jeżeli jesteście freelancerami, robicie portrety biznesowe, czy używacie fajnych błysków na ślubie, te lampy jak najbardziej fajnie się sprawdzą. W szczególności sprawdzą się dla osób, które lubią mieszać systemy, które mają zarówno na przykład Sony i Fuji, albo Canon i Fuji, albo Canon i Nikon, cokolwiek. Tutaj wystarczy jeden pilot do obsłużenia wszystkich lamp i powtórzę się jeszcze raz, moc baterii i długość, w której one trzymają, jest super. Na pewno wystarczy na jedno wesele, na pewno wystarczy na całodzienną sesję biznesową. Także serdecznie polecam i zapraszam do nas, do sklepu internetowego F43, czyli sklepu fototechniki, gdzie możecie obczaić wszystkie akcesoria i wszystkie lampy. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i mam nadzieję do zobaczenia niedługo w kolejnych filmach.